dzielenia liczb pierwszych są proste wyniki, mają tylko dwa dzielniki i nie ma liczby, która o tym nie wie, że pierwsze dzielą się przez 1 i przez same siebie. Dzielenie liczb złożonych jest już utrudnione, są one częściej od pierwszych dzielone, mają więcej niż one dzielników i więcej możliwych dzielenia wyników. Twórcą liczb pierwszych i złożonych był słynny starogrecki uczony, matematyk, astronom, geodeta i geograf, zwany Eratosthenesem. Uznawany jest za jednego z najbardziej wszechstronnych uczonych starożytności. Urodzony 276 roku przed naszą erą, a zmarł 194 roku przed naszą erą. Pochodził z Cyreny, czyli obecnej Libii. Studiował w Atenach i Aleksandrii. Był trzecim kierownikiem Biblioteki Aleksandryjskiej. Jego najważniejszymi osiągnięciami były: Sito Eratosthenesa opracował efektywny algorytm do znajdowania liczb pierwszych, lecz rozwinę się na ten temat nieco później. Dokonał niezwykle dokładnego pomiaru obwodu Ziemi, używając jedynie kija i wiedzy o kącie padania promieni słonecznych. Stworzył pierwszą mapę świata uwzględniającą linię równoleżników i południków. Obliczył nachylenie ekliptyki Ziemi i stworzył katalog gwiazd. Teraz przejdźmy do jego innych prac oraz odkryć. Zaproponował m.in. dodanie dodatkowego dnia co 4 lata, co stało się podstawą kalendarza juliańskiego. Prowadził badania nad językiem i gramatyką grecką. Napisał także dzieło o filozofii stoickiej. Jeśli chodzi o ciekawostki, to krater na Księżycu został nazwany jego imieniem. Eratosthenes był także nauczycielem syna króla Ptolemeusza III. Pod koniec życia stracił wzrok, co podobno doprowadziło go do samobójstwa przez zagłodzenie. Słynny starogrecki uczony był nazywany także betą, czyli drugą literą alfabetu greckiego, ponieważ uważano, że jest drugi najlepszy w wielu dziedzinach. Wróćmy teraz do Sita Eratosthenesa. Polega on na tym, iż ze zbioru liczb naturalnych z przedziału 2 do n, czyli wybranej przez nas liczby, wypisujemy w nawiasie 2, 3, 4 do n. Wybieramy najmniejszą, czyli 2 i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności, poczynając od jej kwadratu. 2 do kwadratu równa się 4. To jest 4, 6, 8 i tak dalej. Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą, niewykreśloną liczbę, trójkę, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności, poczynając od 3 do kwadratu równa się 9, czyli 9, 12, 15. Przy czym niektóre liczby będą skreślane więcej niż raz, np. 18 jako wielokrotność 2 i wielokrotność 3. Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5, wykreślając 25 równa się 5 do kwadratu, 30, 35. Następnie dla siódemki wykreślamy 49, 56 i tak dalej. Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy kolejna wybrana liczba i będzie większa niż pierwiastek z n, ponieważ pierwsza kandydatka do skreślenia będzie już poza zbiorem. I do kwadratu jest większe niż pierwiastek z n w nawiasie do kwadratu równa się n. Wszystkie liczby z przedziału od 2 do n, które nie zostały wykreślone, są liczbami pierwszymi. I oto sposób Eratosthenesa na wyznaczenie wszystkich liczb pierwszych mniejszych od danej n. Teraz przedstawię Wam jedną kilkucyfrową liczbę, tak naprawdę ważna oraz znana data, tak zwana słynna bitwa pod Grunwaldem. Trwała ona 6 godzin. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, natomiast klęskę ponieśli krzyżacy. Jeśli chodzi o samą datę, podzielimy ją na 3 osobne liczby. Pokażę na tej poszczególnej dacie, kiedy liczby są złożone, pierwsze, czy przez jakie cyfry są podzielne. Na początek weźmiemy liczbę 15. Jest ona złożona, gdyż posiada więcej niż 2 dzielniki. Dzieli się na 1, 3, 5 oraz przez samą siebie. Druga z kolei jest siódemka. Jest to liczba pierwsza, gdyż posiada jedynie 2 dzielniki, 1 i 7. Ostatnia jest największa liczba, czyli 1410. Jest ona podzielna przez 1, 2, 3, 5, 6, 10 i tak dalej. Wiemy, iż liczba jest podzielna przez 2, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0. Dzieli się także przez 3, gdyż suma jej cyfr jest podzielna przez 3, tak jak tutaj po dodaniu do siebie wszystkiego wychodzi 6, a 6 podzielić na 3 równa się 2.
Jeśli chodzi o to, kiedy jest liczba podzielna przez 5, ostatnią cyfrą musi być 0 bądź 5. Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i przez 3, zatem musi być ona parzysta. 10 jest podzielne tylko wtedy, kiedy jej ostatnią cyfrą jest 0. Są to najważniejsze do zapamiętania zasady. A na koniec zakończenie wiersza. Każda liczba pierwsza się złości, bo tym złożoną liczbą zazdrości, bo też by chciała jak liczba złożona być na różne dzielniki dzielona.